Pierwsze kroki do zarabiania w Bułgarii. Przede wszystkim oswojcie się z myślą, że sami pilnujecie swoich pieniędzy. Nikt tak jak Wy nie zadba o Wasze pieniądze. Żadna firma pośrednicząca obiecująca Wam złote góry, nikt tego nie zrobi. Wręcz przeciwnie, wszyscy będą chcieli na Was zarobić. Musicie pamiętać, że macie podstawowe narzędzie do zarabiania. Apartament w Bułgarii, gdzie jest dostęp do pięknego morza lub fantastycznych gór zimą ze stokami śnieżnymi. To jest podstawowe narzędzie, które gwarantuje Wam zarobek. Powtórzę, gwarantuje Wam zarobek. Pod warunkiem, że będziecie sami dbali o własne interesy. Dla mnie priorytetem jest to, że ustalam sobie, kto ma być moim docelowym klientem. I to musicie na samym początku sobie ustalić. Jeżeli chcecie, aby Waszym klientem był każdy student, który tu przyjedzie, no to umówmy się, że jemu wiele nie trzeba. Oni pójdą na dyskotekę do Kakao Beach i potrzebują minimum z minimum, żeby się wyspać, umyć i pójść dalej na dyskotekę. Mnie tacy klienci kompletnie nie interesują, oni mnie zbyt wiele kosztują. To są ludzie młodzi, to jest zupełnie zrozumiałe, którzy chcą zapłacić mało, szybko skorzystać i pojechać do domu, do siebie, zostawiając przy tym nierzadko spory bałagan i duże straty. Natomiast ja ustaliłam sobie, że mam fajny apartament, w który inwestuję, jest w świetnej lokalizacji. Wobec tego zależy mi na klientach biznesowych i klientach trochę z wyższej półki. Jednak aby przyciągnąć klientów z wyższej półki, musicie trochę zainwestować. Ten apartament nie może być łysy, nie może hulać w nim głęboki PRL, zasłony tak jak kiedyś z PKP w niektórych apartamentach wiszą, zero różnych dodatków, kuchnia tylko minimum z minimum. Absolutnie to odpada. Chcecie zarabiać lepiej, chcecie przyciągać lepszych klientów, musicie w niego zainwestować. To zupełnie proste. Czyli absolutnie odchodźcie od takiego myślenia, że im mniej rzeczy w apartamencie, tym lepiej, bo taki schemat podpowiedzą Wam firmy, które sprzątają, bo dla nich oczywiście to jest wygodniejsze, że macie mniej obrazków, mniejszą lodówkę, mniej w ogóle rzeczy do umycia i jest im to na rękę. Nie jest to w Waszym interesie. Nie chodzi o to, żebyście tutaj tworzyli pałac, ale klienci muszą mieć do dyspozycji na przykład podkłady na materac, które będziecie mogli po każdym kliencie wyprać, które chłoną wilgoć. Jest to oszczędność dla Was, ponieważ chroni to Wasz materac, ale przede wszystkim klientowi daje poczucie czystości. Jeżeli widzi, że ten podkład jest, on jest czysty, świeży, ma zapewnić taki komfort bycia. Oczywiście nie wspominam tutaj o tym, że pościel ma być czysta. Nie musi być koniecznie biała. Ja podróżując po świecie widzę, że odchodzi się w niektórych apartamentach od takiego wzorca, że musi być biała pościel i białe ręczniki. Niekoniecznie. Apartamenty w stylu boho mają pościel z takiego, nie wiem, bawełny z dodatkiem lnu, czegoś takiego. Ona jest wygnieciona, w ogóle nie wyprasowana, ona jest lekko taka szara, robi bardzo fajne wrażenie. Oczywiście jest czysta, pachnąca, ale to nie jest ten wzorzec, który będą wmawiały Wam firmy zajmujące się obsługą apartamentów, że musi być to biała. Jeżeli chodzi o naszą firmę obsługującą apartamenty, to odsyłam Was do strony. Nie musi być biała. Wasz apartament, Wasza sprawa może być w stylu w jakimkolwiek sobie wymyślicie. I to jest kolejna sprawa, oczywiście czystość apartamentu, ale klient musi mieć poczucie, że tam mu niczego nie zabraknie. Że ma suszarkę, że ma taką suszarkę zewnętrzną do ubrań, że ma naczynia, że ma dodatki, wyciskarki do soków, jakieś różne elementy w kuchni, że może czuć się swobodnie, bo klienci przyjeżdżając do apartamentów nie muszą chcieć chodzić do restauracji, to nie jest ten wzorzec. Oni mogą chcieć robić sobie coś u siebie w apartamencie, u Was w apartamencie i wtedy powinni mieć taki komfort funkcjonowania w tym apartamencie. Internet stały. Ja moim klientom udostępniam stały internet. Nie muszą nic płacić dodatkowo, nie mają wtedy komfort użytkowania. Część moich klientów to biznesmeni i przyjeżdżają sobie tu pracować. Rodzina pływa w basenie, który widzicie za mną, a dany pan czy pani pracują sobie swobodnie
komputerze, mając stały dostęp do internetu. Ten internet się nie rwie, on ma stałą prędkość, tu w Bułgarii akurat całkiem niezły jest ten internet, więc mogą swobodnie pracować. To jest pewien komfort, za który oni muszą zapłacić. Faktem jest, że płacą trochę więcej niż klienci, którzy są, powiedzmy, studentami, mają taki apartament studencki w cudzysłowie, ale jednak za komfort muszą zapłacić i ja im ten komfort zapewniam. Pytanie, które dostałam chyba wczoraj na e-maila, czy dopieszczać klientów? Ja jestem zdania, że tak. Dopieszczony klient zostawi Wam świetną rekomendację w internecie. Oczywiście zawsze będzie mógł się doczepić do tego, że na przykład nie ma trzepaczki do jajek, albo ekspresu do kawy, albo czegokolwiek, albo że grzebieni nie ma. Zawsze takie ewenementy się znajdą, ale szanowni Państwo, dopieszczony klient zostawi Wam dobrą opinię w internecie, wysokie noty, co przyciągnie naturalnie Wam kolejnych klientów. Fajnie by było, gdybyście zainwestowali w taką firmę sprzątającą, oczywiście jak nasza, ale nie narzucam się, która odświeża Wasz apartament na przykład również ozonem. To jest bardzo ważne dla klientów niektórych, którzy mają na przykład alergię. U nas nie można przyjmować zwierząt właśnie z tego tytułu, że niektórzy klienci mają alergię, a sierść zwierząt dostaje się praktycznie wszędzie, więc można ją, czasami trudno jest ją usunąć. Ozonujemy apartamenty i to jest bardzo ważne oraz stosujemy olejki eteryczne, które uprzyjemniają klientom pobyt. Dlatego też jestem zwolenniczką rozpieszczania klientów. Rozpieszczony klient chętnie do nas wróci i chętnie nas poleci innym klientom. I właściwie to jest wszystko. To jest cały przepis na sukces. Czyli dbacie sami o swoje rachunki i o swoje koszty. To jest podstawa. Znajdujecie firmę, która dobrze obsłuży Wasz apartament, czyli posprząta, wypierze pościel i zadba o to, aby klienci po wejściu do apartamentu nie odczuwali żadnej stęchlizny, niczego, żeby ten apartament był przewietrzony, dobrze odświeżony i zdezynfekowany, zwłaszcza w tej dobie. I trzecia sprawa, dbacie o to, zastanawiacie się przede wszystkim, jakiego klienta chcecie przyjmować, ustawiacie cenę, która jest dla Was progiem do dyskusji w ogóle o wynajmie i ustalacie, jakiego klienta chcecie przyjmować. Aha, i jeszcze ważne, jeżeli ustalacie sobie pobyt gości, na przykład na booking.com, to nie warto ustalać takiego pobytu jedno-dwudniowego. No chyba że chcecie, ale bez sensu, bo za sprzątanie zapłacicie więcej niż albo tyle samo, ile ten klient zapłaci za jedną noc, czyli wyjdziecie na zero, czyli właściwie dołożycie do interesu, bo będziecie musieli jeszcze za niego zapłacić za energię i za zużytą wodę. Kompletny strzał sobie w kolano. Jeżeli ustalacie pobyty na booking.com, to minimum 5 nocy, 7 nocy. Ja mam ustawione 7 nocy i próg 50 euro. I jest to próg, z którego nie schodzę. I wierzcie mi, mam każdego sezonu, teraz z pandemii jest trochę inaczej, ale w sezonie mam prawie pełne obłożenie. I nie ma z tym problemu.